Chciałem zrobić takie krótkie wideo odnośnie samych gumek Maple Leaf, bo jak widzicie, że trochę się ich zebrało. Trochę przetestowaliśmy ich różnych. To jest tylko mała część, którą tak naprawdę mieliśmy w swoich replikach, ale to jest to, co u mnie akurat zostało. Pomyślałem, że zrobię pewne porównanie i pewne wytłumaczenie pewnych tematów, bo mimo, że one są długo na rynku, wielu osobom jeszcze po prostu brakuje pewnych informacji i się pytają o to samo. To znaczy tak, na początku w ogóle, od początku jak te gumki Maple Leaf były wypuszczane, na przykład w wersji GBB, których najwięcej, GBB VSR, których najwięcej przetestowaliśmy, na początku były takie 60 stopni, na przykład to jest Delta, i były razem z Monsterem. Pierwsze na rynku, jakie w ogóle wyszły. Obydwie były czarne, bez względu na to, jaką twardość miały. I no, jak na wtedy bardzo dobrze się przyjęły. Później zastąpiły je Autoboty. Tu jest Autobot 60, która według Was, przynajmniej według Was, bo nie według mnie, były jedne z najlepszych, jakie były do tej pory na rynku. I do tej pory jesteście ich bardzo dużymi fanami. To jest 70, która była włożona do repliki tylko raz i już nigdy więcej nie włożona, tak samo jak poprzednie 3 wersje, które mieliśmy. Później nastąpiło jeszcze upgrade na Super, czyli tutaj na serię Super. One charakteryzowały się tym, że nie mają w ogóle tego bocznego, tej płetwy bocznej, która stabilizuje ją w komorze, co czasami się przydawało w niektórych replikach, czasami bardzo przeszkadzało. Charakteryzowały się tym, że tak samo jak miały łatki jak Autobot czy Decepticon, ale po prostu trochę większa, po prostu powierzchnia stykowa była dość znacznie zwiększona, co miało mieć lepsze osiągi. Czy miało tak naprawdę? No nie wiem, nie za szczególnie się przyjęły, bardzo mało osób je posiadało. No i później potem weszły MR-hopy, które trochę zrobiły rewolucji. No i faktycznie, tak jak widzicie, MR-hop 60 to jest chyba najczęściej używaną gumką, jeżeli chodzi o twardość. O twardości w ogóle to później powiem, o co jeszcze dokładnie chodzi. No i teraz, jak one zrobiły się takie popularne, po nich Maple Leaf stwierdził, żeby porobić podobne te serie, ale już z silikonu. Decepticon 2021 i MR-hop 2021, które były bardzo podobne, są jak do starych, ale już wykonane z innego materiału. Silikonowego, bardziej miękkiego, odpornego na temperatury. Oj, uciekło mi, cholera. No i o nich sobie zaraz powiemy. Jeszcze zostaje tak samo tutaj. To samo działo się równocześnie z tymi gumkami GBB, z gumkami do AEG-ów, które też były i są nadal bardzo popularne, mimo że tam trochę problemów tworzą. Pierw zwykły, czarny Monster, później Makaron, już gdzie kolory zaczęły wchodzić w zależności od twardości. No i MR-hopy, MR-hop silikonowy i poprzednia wersja, jak widzicie, już trochę zmanierowana, MR-hop jeszcze gumowy. No ale teraz tak, powiedziałem, że powiemy sobie coś o tych twardościach, bo jeszcze sporo tego osób mimo wszystko, mimo że już są dużo czasu na rynku, nie rozumie. No i też porównamy sobie, jakie są różnice w tych twardościach, jeżeli chodzi o stare gumowe, do nowych silikonowych. Zróbmy sobie tak. To są nowe silikony. Poprzednio, że jak tak te gumy były robione, no niby mówi się, że to jest też jakaś mieszanka silikonu, ale bardziej przypomina to gumę. Nie ma porównania w ogóle z nowym materiałem. Teoretycznie, tak jak widzicie, wszędzie są zostawione 50, 60, 70, 80 i 85 szorów. Czasami, tak jak na przykład w gumkach MR-hop, już Maple Leaf poszedł po rozum do głowy i robił tylko 70. Zauważcie, że w poprzednich wersjach, na przykład w Autobotach, jest 50, 60, 70, 75 i 80. Dlaczego kiedyś tak robili? A później od MR-hopu zobaczyli, że 70 to max wystarczy. Otóż tak,
Teoretycznie powinno się wybierać gumki, a raczej twardości do mocy, do FPS-ów i jouli, jakie posiadamy. 50 powinno być do najsłabszych replik, około 300 FPS-ów na przykład. 80 powinna być do powyżej tam 500 coś do 600 FPS-ów. Tak działało to w teorii, ale nie w praktyce. Okazuje się, że gumki 60 są tak naprawdę najlepszą pośrodku, jeżeli chodzi o do każdej tak naprawdę mocy. 50 były używane tylko i wyłącznie, jak się okazuje, do słabych replik, albo na przykład na zimę, gdzie one są naprawdę mięciutkie, ale kosztem czegoś, zaraz też powiem, i dobrze kręciły. Żółte okazały się najlepsze po środku, czyli 60 stopni, gdzie dawały radę i w chłodniejsze dni, i w cieplejsze dni, i ze wszystkimi replikami. My 60 używamy tak naprawdę od 400 FPS-ów, tak na przykład w AEG-ach można ich używać do 600-650 FPS-ów w snajpach. Więc to najlepiej się spisywały. Dlaczego 70 na przykład już były nie za bardzo? Okazywało się, że 70 w lato dobrze kręcą, ale jednak jeśli tylko jest jakaś zmiana temperatury, bardzo tracą FPS-y, bardzo tracą joule i już ta twardość gumki, no po prostu jak jest zimno, ona twardnieje, sztywnieje, nie trzyma już szczelności. Nawet tutaj, no niestety nie jesteście w stanie tego zobaczyć, ale guma 70 stara, czyli z tej gumy, jest znacznie twardsza niż 85 skali Shora nowego silikonu. No i widzicie, dlaczego tak jest. 70, która powinna być miękka, 85 silikonu. I ta gumka ciągnie lepiej mimo wszystko niż 70. Dlatego od Emerhopa zauważyli, że już nie ma potrzeby robić takich twardych, bo one po prostu nie działają. Wsadzenie gumki Autobot, starą Deltę, czy nawet Emerhopa, na przykład jeżeli one miałyby 80 skali Shora z gumowego materiału, wasz chłopak nie będzie w ogóle kręcił. Będzie to tak słaby efekt, będzie to tak źle działało, że replika jest prawie nie do używania. Musiała być nie wiem ile stopni, żeby naprawdę ona utrzymywała jakieś właściwości dobre, kręcące kulki. Dlatego tak jak mówię, najczęściej używało się 60. W AEG-ach miało to samo. Emerhop taki w ogóle 50, który tak naprawdę najlepiej zdawał się u mnie do repliki 400 FPS-ów i w zimę też dawał radę, bo kręcił, no ale znowu też idzie kosztem czegoś. Guma, jeżeli z tego starego materiału gumowego, była bardzo miękka i podatna na uszkodzenia. Tak jak widzicie tutaj, próbowałem usunąć ten wewnętrzny pierścień, który nowa jest prześwitująca i nawet widać, że mają taki pierścień uszczelniający. Chyba nie złapię ostrość, ale wiecie o co chodzi, bo znacie się. Próbowałem go usunąć, żeby wsadzić gumkę do normalnej lufy i niestety wyrwało mi tutaj kawałek tej gumy. Mimo wszystko jest szczelna, trzeba zauważyć. Są one bardzo liche, jeżeli chodzi o materiał. I mimo, że te gumki sprawiałyby się najlepiej, to jako w jedynych gumkach, jakie spotykałem, występuje ten efekt wycierania się, czyli po prostu gumka faktycznie ściera się tutaj na tym punkciku, gdzie po łatce dociskowej do kulki. Trzeba uważać przy montażu, żeby jej nie uszkodzić. W ogóle też nie wiem dlaczego gumowe wersje gumek z tej starej serii pokrywają się takim dziwnym nalotem brązowo-żółtawym. Bardzo możliwe, że jest to jakaś reakcja na jakieś chemikalia, bo ja często lubię że wyczyścić gumkę alkoholem izopropylowym, żeby była czyściutka, a później czasami, że jak ciężko wchodzi, troszeczkę delikatnie nasmarować ją olejem silikonowym, żeby też gładko wchodziła w komory. Możliwe, że to jest ten efekt, ale niestety czasami ten efekt występuje też tam w środku, na łatce dociskowej. Dlatego te gumki nie były rewelacyjne pod żadnym pozorem, jeżeli chodzi o jakość wykonania materiału. 60 na przykład już są lepsze, jeżeli chodzi o materiał, są już takie sztywniejsze, już grubsze. Jednakże w tych gumkach w chłodniejsze dni,
że to nie jest Emerhop, to jest też stary makaron. Jak widzicie, nieużywany, bo nie jest jakiś on za super rewelacyjny, były lepsze. Na przykład jeszcze powinien być tutaj też super makaron, którego no nie mam, bo nie używałem. Ale materiał jest już dobry. Jednakże jest znowu w chłodniejsze dni będzie występował ten efekt rozgrzewania się gumki, czyli pierwsza kulka, czy pierwsza seria leci w dół, później dopiero leci średnia, a później dopiero trzecia seria leci prosto. No niestety tak działały te gumy. No ale nadszedł czas, że mamy już z silikonu. No i te gumy w chwili obecnej naprawdę dają czadu. Naprawdę w każdej replice, jakiej na razie nie spróbowaliśmy je, nawet jeżeli działają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o działanie, podkręcanie jak stare, ale za to mają węższe wejście, w ogóle można zobaczyć. Spróbuję Emerhop do Emerhopa porównać. To wejście tutaj wydaje się troszeczkę węższe, poza tym i tak będzie, bo wymienię ten o-ring, przepraszam, ten beznadziejny, ten klips doszczelniający na taki patent, który sprawdza się fenomenalnie. Uszczelniają się dobrze, nie ma z nimi żadnych problemów ze szczelnością, zwłaszcza z takim patencikiem, tak jak miało to miejsce w starych wersjach. Jeżeli chodzi o AEGi, też materiał jest zdecydowanie lepszy. Możecie porównać sobie tego Emerhopa do tego Emerhopa. Dobra, jesteśmy po wstępnym teście i teraz tak. Po pierwsze, odnoszę się, nie mam niestety, bo już założone są. Emerhop jest założony w SRS-ie, a Emerhop do AEGa jest założony na razie w MP5 i na razie był w MP5 przestrzelany, w M4 jeszcze czeka. No i teraz tak, chciałem zauważyć, że Emerhop 85, mimo że jest twardszy od Decepticona 80 różowego, w SRS-ie lepiej reaguje hop-up. To znaczy, ten Decepticon, aby hop-up w SRS-ie na 48 i 3,0 Joula załapał, musiał mieć na kółku tym regulacyjnym, co jest w komorze max, było po 2,5 ustawienie. Po zmianie tego Decepticona na Emerhopa nagle hop-up najlepiej działa na 1,5 ustawienia. To jest ważne do zanotowania. Czyli, że wystarczy mniej hopa, aby ustalić płaski tor lotu kulki. Także to jest pierwsze, co to mogłem załatwić. Ogólnie tor jest bardzo płaski, bardzo ładnie to leci, nie mogę powiedzieć. Maple Leaf odjebał dobrą robotę. Jutro dopiero, albo przy następnym filmikach będziecie mogli zobaczycie porównanie tego polowe jak jest. Jedyne, co chcę nadmienić, AST Taiwan, nie Taiwan Gun, tylko AST Taiwan, jak kupiłem od nich to jakiś czas temu, zanim jeszcze na Taiwan Gunie w Polsce było dostępne, zjebał sprawę, bo tutaj o ten brzeg w mojej gumce był uszkodzony. Przy instalacji odseparowało się taki ten brzeg tych warg na boku. No musiałem go tak trochę wyciąć. Mimo wszystko zatkana palcem lufa trzyma 100% szczelności i tłok zatrzymuje się w pozycji, jeszcze nie dobija, ale się już zdenerwowałem, bo powinno to być. Co do Emerhopa, teraz mówię, no to jest stary, to jest zielony. Gumkę będzie trzeba jeszcze trochę poprawić, bo nawet na zerowej pozycji, jak jest hop-up na 0, overhopuje 0,32.
no to jest nieźle, bo przy replice 400 fps w zwykłej MP5 0,32 na zerowym hopapie overhopuje do góry. Przy zastosowaniu też zwykłej omegi, dystansera omega. Więc no powiem wam, że też jest nieźle. Zresztą będzie trzeba trochę poprawić, bo jednak trzeba by trochę tego hopa czasami mniej ustawić albo do innych kulek, ale tak czy siak zmiana. Ten zielony latał nieźle, ale zmiana na 60 tą silikonową to ła. Na chwilę obecną nie jestem w stanie tego nagrać, bo to jest tylko tak zrobiłem test, ale jest kosmos, mi się bardzo podoba. No a z tym wersją GBB jutro zobaczymy, jak się uda, jak będzie dobra pogoda, pójdziemy coś postrzelać i na następnym filmiku może zobaczycie test na 100 metrów. No trochę zdenerwowało mnie to, że wysłali mi taką wybrakowaną sztukę, no ale to Maple Leaf od zawsze miał z tym problem, mimo że ma dużo wariacji, dużo ma tych gumek, dużo różnych modeli i twardości, to jednak no, też przez to trochę czasami quality control im szwankuje. Jednakże mimo to, powtarzam, mimo że jest trochę uszkodzona, w oknie siedzi idealnie, szczelność jest idealna i strzela naprawdę rewela. Mam nadzieję, że będę mógł jutro wam to pokazać. I tak jak mówię, bardzo dobrym jest objawem to, że hopa ledwo co jest ruszony. On nawet nie zrobiłem zdjęcia z tego, jak wygląda przez komorę Max, bo po prostu tego nie widać. Tak jak w tej na przykład gumce to widać było, że o tutaj że te wystają poza światło lufy i widać było, ile tego hopa jest, to tam absolutnie tego nie widać. Jest tylko taka łezka, ledwo co wystająca poza ten górny okrąg. I mówię, od zera regulacja mamy tam chyba, nie wiem, nie do 10 chyba. No ale o ile na tej gumce trzeba było do 2,5 regulacji od zera, to na nowym MR-Hopie, tak jak powtarzam, jest to 1,5 od zera, 1,5, tylko to dosłownie trochę jest i kulki 0,48 lecą prosto, równo, bez overhopa. Także no, jestem zadowolony. Chyba kupię drugą jeszcze sztukę, żeby mnie nie denerwowało i nie śniło się po nocach to, że jest trochę tutaj, mówię, wycięty ten kawałek, żeby mnie to było 100% pewne, tak jak Bóg nakazał, ale tak czy siak, no, jestem na tak. Mam nadzieję, że pomoże wam to w jakiejś decyzji i przekonacie się do nowych silikonowych gumek Maple Leaf 2021 Decepticon i MR Hop. Pozdro 600.